Walka podwójnym orężem to z pewnością nic nowego na ówczesne modyfikacje. To, na czym dziś się skupimy, jest bardziej zbliżone do stylu, jaki poznajemy w Gothicu 3. Porozmawiamy sobie o wadach i zaletach budowy postaci pod tytułowe duale, a także o gildiach najbardziej opcjonalnych do takiego wyboru rozgrywki. Ja jestem Kajma i zapraszam was do oglądania. Zanim przejdziemy sobie do meritum tego odcinka, warto wspomnieć, że wszystkie informacje z tego filmu będą się zgadzać pod warunkiem grania na najnowszej aktualizacji gry. Aby ją mieć, należy zainstalować wszystko od nowa, jeżeli nie posiadasz gry od nas. Wszystkie linki oraz informacje znajdziecie w opisie. Nawiązując do poprzedniego materiału o zręczności, wspomniałem tam, że duale są nieco innym stylem niż reszta. Dwie bronie posiadają swoiste przeliczniki, które aktualnie możemy wybrać na starcie w opcjach. Mamy możliwość ustawienia tzw. ciosu krytycznego, zależnego od jedno- czy dwuręcznej broni. Wybór ten nie jest już uwarunkowany od wgranego pliku, dlatego nie musimy się już martwić o zmienne w danym momencie. Planując dobrą grę, powinniśmy wiedzieć, że nie założymy każdego miecza jednoręcznego i nie użyjemy go jako duala, gdyż muszą być to specjalne bronie, przystosowane po prostu do takiego trybu gry. Pierwsze takie miecze otrzymamy od Gonzalesa, który po nauce odpowiedniego podstawowego stylu wręczy nam ostrza jako prezent. Aby mieć możliwość odpowiedniej opcji dialogowej naszego przyjaciela, potrzebujemy zdobyć notatkę od bandyty Hannibala, którą znajdziemy w jego skrzyni. W aktualnym rozrachunku rozróżniamy dwa poziomy posługiwania się dualami. Oczywiście nie biorąc pod uwagę procentu posługiwania się jedno- czy dwuręczną bronią, gdyż ten procent nie wpływa w żaden sposób na trzymanie broni, a po prostu na szansę na cios krytyczny. Mówiąc tutaj o dwóch poziomach, mam na myśli podstawowy, czyli ten dostępny od pierwszego rozdziału, a także mistrzowski, czyli dostępny od trzeciego rozdziału w Lesie Asasynów. Każdy ze styli możemy nauczyć się spełniając odpowiednie warunki statystyk. W przypadku podstawowego, którego uczy Gonzales, jest to 10 punktów nauki, 60 zręczności i 30 posługiwania się bronią jedno- czy dwuręczną, w zależności od tego, co wybierzemy. Mistrza, którego uczymy się samoistnie z notatki, jest to 25 punktów lub 15 punktów, w zależności od stylu, czy już posiadamy wcześniejszego, podstawowego, a także 250 zręczności. Tuż po otrzymaniu ostrzy, pierwszy wniosek, jaki widzimy, że owe bronie wymagają zarówno siły, jak i zręczności. Wtedy nasuwa się pierwsze pytanie, jak i po co budować naszą postać. Siła jest to opcjonalna statystyka, która między innymi otrzymamy po podkach na siłę, luzem w świecie gry, tabliczkach na siłę, wyborze Harada na czelodnika, walkach na pięści, czy robieniu 100 mieczy na rozdział, plus 10, jest 6 rozdziałów, 7 jest niewliczany, czyli jest to 60 siły. W tym wypadku siła jest tylko poboczną statystyką, którą nie rozwijamy za punkty nauki. Naszą main statystyką jest zręczność i wpychamy w nią tak naprawdę wszystko, co jest dostępne, czyli alchemię, punkty nauki, ciastka rybne, tabliczki, kradzież kieszonkową. Jest to 15 osób za 1 zręczności. Warto także wspomnieć, że przelicznik obrażeń względem siły jest to 5 punktów za 1 ataku, względem zręczności jest to 2 punkty za 1 ataku. Pozostaje jeszcze temat wytrzymałości, która jest ważnym elementem broni w zwarciu. Tutaj opcjonalnie uczymy się tego 1 za 1 punkt nauki, resztę znajdziemy luzem w grze. Dodam tylko, że maksymalna wytrzymałość to 1000. Mając już wiedzę na temat duali, następnym krokiem już jest tak naprawdę wybór gildii. Tutaj nie ma już wielu różnic, bo tak naprawdę dwoma brońmi posługujemy się dobrze każdą klasą postaci. Jednak jeżeli interesują was plusy i minusy danej gildii, to zapraszam do obejrzenia filmu Kim grać pod zręczność, poprzednich materiałów, które oczywiście będziecie mieli wszystkie w opisie. to tyle jeżeli chodzi o styl walki dualami. Mam nadzieję, że ten film był dla was jasny, że wam się oczywiście przyda. Zapraszam do komentarzy, jak i do ocen. Dziękuję oczywiście z góry. Zapraszam na następne odcinki, jak i do poprzednich, których nie widzieliście. Trzymajcie się i cześć.